Jak widzicie, jestem właśnie w miejscu bardzo naturalnym, nie przypominającym w niczym Warszawy i oczywiście nie jest to Warszawa, chociaż w Warszawie też jest dużo zieleni i osoby, które często mają ze mną lekcje, które przeprowadziły się do Warszawy, często to przyznają. Ale to akurat Warszawa nie jest. Jestem właśnie w bardzo małym miasteczku, niedaleko wody, która znajduje się tam. Nie wiem, czy widać ją z tej strony. I pomyślałam, że w tej naturalnej aurze, w tej pięknej naturze, przyrodzie powiem Wam dzisiaj o tym, jakie są zalety i wady mieszkania w mieście i mieszkania w małym miasteczku. Bo od roku właściwie, ale z przerwami mieszkam w małym miasteczku, które nie jest wsią, ale jest znacznie mniejsze niż Warszawa. I o tym Wam dzisiaj będę opowiadać. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku w wakacyjnym wydaniu, kanał i podcast również dla osób, które uczą się polskiego. Nie zapomnij sprawdzić też moje podcasty. A tak, my zaczynamy ten filmik o zaletach i wadach życia w mieście i nie mogę powiedzieć na wsi, bo wieś to nie jest, więc w małym miasteczku. Zaczynamy. Chodźcie, pójdziemy sobie na spacer. Warszawa to też nie jest jakaś wielka metropolia, więc trudno powiedzieć o tym, że jest bardzo nieprzyjemna do życia. Myślę, że Warszawa to miasto, które jest stosunkowo przyjemne do życia. Ja przynajmniej bardzo lubię być w Warszawie, ale to już wiecie, ponieważ nie jest jeszcze to za duże miasto. Nie jest tam jeszcze zbyt wiele osób, chociaż to też już zaczyna się zmieniać, bo jest ich stosunkowo coraz więcej. Warszawa i też miejsca obok Warszawy, miasta obok Warszawy się zaludniają powoli i nie wiem, jak będzie to w przyszłości, ale domyślam się, że Warszawa będzie się rozrastać cały czas coraz bardziej. Myślę, że wszyscy wiecie, jakie są zalety życia w mieście i nikogo nie zaskoczę tym, że bardzo lubię fakt, że wszystko jest ze sobą połączone w tak łatwy sposób, że można wszędzie dojechać transportem publicznym, że można z łatwością dostać się w inne miejsca i że tych miejsc do wyboru jest tak dużo, że możemy iść do kawiarni, do restauracji, że mamy tak dużo różnych miejsc do odkrycia cały czas, bo ja, mieszkając w Warszawie od zawsze, od urodzenia, wciąż mam jakieś miejsca, których nie znam. Cały czas są miejsca, które mnie zaskakują. Powstają też nowe miejsca nieustannie, więc zawsze jest coś, co możemy tam odkryć. Zmienię sobie rękę, bo zaczyna mnie trochę boleć od trzymania aparatu. Także to chyba nikogo nie zaskakuje i myślę, że każdy z Was, kto mieszka w mieście albo kto nie mieszka w mieście, ale widzi jego zalety, to też przyzna mi rację. Poza tym cały czas coś się dzieje i jest tak wiele rzeczy do robienia, bo to nie są tylko kawiarnie i restauracje, ale możemy pójść do kina, do teatru, do opery. Możemy pójść w bardzo dużo różnych ciekawych miejsc i cały czas coś się dzieje. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że są cały czas jakieś koncerty, jakieś organizowane wydarzenia i to też jest ciekawe. Możemy wybrać się gdzieś bardzo często za darmo na jakieś koncerty w plenerze przecież, które są organizowane, czy festiwale i tym podobne rzeczy. Ale mieszkając przez tyle czasu w Warszawie trochę zapomniałam o tym, jak wiele jest zalet, jakie są pozytywne strony mieszkania tam i szczerze mówiąc to doszłam do takiego stanu, do takiego poziomu, kiedy myślałam, że już mam tego dosyć. To znaczy mam dosyć samochodów. Tego, że kiedy szłam na spacer i słuchałam podcastu i miałam słuchawki na uszach, to nie słyszałam niczego, bo wokół mnie był tak duży ruch samochodów cały czas,
że nie dało się słyszeć w ogóle tego, co miałam w słuchawkach. Nie mogłam słyszeć tam niczego. A trzeba zaznaczyć, że nie mieszkałam w ogóle w centrum Warszawy, bo mieszkałam w dzielnicy bardzo daleko od centrum. Jeździłam do centrum 30-40 minut, czasem nawet dłużej, kiedy były korki albo kiedy był duży ruch na mieście. Dlatego nawet w dzielnicy, która była dzielnicą mieszkalną, sypialną, jak mówimy to po polsku, czyli taką dzielnicą, w której ludzie śpią głównie, a nie pracują, nawet w takiej dzielnicy już było to irytujące. Ten ruch samochodów ciągły zaczął być irytujący. To wszystko mnie irytowało i to wszystko traktowałam jako wadę. To wszystko chciałam zmienić. Myślałam, że właśnie dla mnie jest idealne mieszkanie, życie w małym miasteczku albo nawet na wsi, gdziekolwiek daleko od miasta. Ale kiedy zamieszkałam w małym miasteczku, to z kolei pojawiły się wszystkie problemy na odwrót. Wszystkie te same problemy, ale z innej perspektywy. To znaczy fakt, że teraz musiałam dojechać wszędzie samochodem. Nie było innej opcji, bo jest autobus, ale jeździ on bardzo, bardzo rzadko, więc sama podróż autobusem stała się takim fenomenem, stała się wielkim wydarzeniem, bo trzeba było to dobrze zaplanować, bo trzeba było sprawdzić godzinę, czy na pewno o tej godzinie odjeżdża ten autobus, żeby się nie spóźnić, bo jeśli się spóźniło, to wtedy niestety następny był dopiero za godzinę albo więcej. Dlatego zapomniałam trochę o tym, kiedy mieszkałam w mieście, że faktycznie takich problemów tam nigdy nie ma. Zazwyczaj szłam na autobus, nie wiedząc nawet, o której on odjeżdża, bo wiedziałam, że nawet jeśli nie zdążę na ten, który był, to i tak za te 5-10 minut przyjedzie następny, więc najwyżej poczekam i nie będzie to żadną tragedią. O ile w Warszawie czy w innym dużym mieście mamy ten wybór miejsc, do których możemy chodzić, nawet kawiarni, restauracji, no to potem jednak w małym miasteczku zapominamy o tym, że przyzwyczailiśmy się do takiego trybu życia. I kiedy tutaj zamieszkujemy, tak mówię o sobie, kiedy tutaj zamieszkałam, to zdałam sobie sprawę z tego, że nigdy nie mieszkałam w miejscu, gdzie nie ma tego wyboru, gdzie nie ma tych opcji, gdzie nie ma tych możliwości, że takie miejsce było dla mnie miejscem wakacyjnym ewentualnie, ale nie takim miejscem do życia. Dlatego to było dla mnie coś nowego, z czego trochę nie zdawałam sobie tak naprawdę sprawy. Nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać, kiedy jest jedna kawiarnia, a nie 1000 milion różnych miejsc, z których też połowy jeszcze nie znamy. Tutaj jest tylko jedno miejsce na przykład, jedna kawiarnia, poza tym są restauracje oczywiście, ale jest ich stosunkowo mało. Ma to też swój urok, nie powiem, bo jeśli są to takie miejsca, to często ci ludzie, którzy tam pracują, już się znają swoich klientów, wszystko jest o wiele bardziej swojskie. Mamy po polsku takie słowo swojskie i to znaczy, że coś jest znajome. Kiedy coś jest swojskie, że to znamy, że to jest nam nieobce. Dlatego wszystko jest takie bardziej swojskie, ludzie się znają i to też jest kolejna rzecz. Czy to jest zaleta, czy to jest wada, to zdecydujcie może sami. W mieście, jak wiecie, wszyscy są anonimowi. Ludzie się nie znają, ludzie nie chcą się znać. W miasteczkach wszyscy się znają, jest taka większa... Dla mnie jest to większa, w miasteczkach takich mniejszych, dla mnie jest taka większa jakby współpraca pomiędzy tymi mieszkańcami. Oni wszyscy się wspierają nawzajem, oni wszyscy chcą sobie pomagać, przynajmniej tu w tym miejscu, gdzie jestem. Nie chcę mówić za wszystkie takie miejsca. I o wiele łatwiej jest też nawiązać znajomości z innymi, kiedy jesteśmy tu po raz pierwszy, bo wszyscy są nami zainteresowani, bo nigdy nas wcześniej nie widzieli i zastanawiają się, co my tu robimy, dlaczego tu jesteśmy, kim jesteśmy i w ten sposób nawiązuje się znajomości. W miastach czegoś takiego nie ma, przynajmniej w Warszawie tego nigdy nie spotkałam, żeby ludzie byli tobą zainteresowani. Ludzie raczej nie są sobą zainteresowani i chcą iść jak najdalej od ludzi,
bo mają już swoje grona znajomych, swoich przyjaciół, których poznali w szkole, w pracy i nie potrzebują nawiązywać żadnych nowych relacji, nawiązywać żadnych znajomości na ulicy, czy w sklepie, czy w aptece, czy w kościele. I muszę Wam przyznać, że mimo tych wszystkich niedogodności, mimo tego braku wyboru miejsc, mimo tego, że mniej się dzieje oczywiście, a jeśli coś się dzieje, to jest to już wydarzenie wielkie w naszym życiu. Mimo tego, że nie ma tego dobrego połączenia, czasem nie ma dużo osób, które możemy poznać, bo mimo, że nawiązywanie relacji jest łatwiejsze, to no niestety nie ma dużo ludzi, którzy tu mieszkają, więc nie ma też tego wyboru ludzi, tak jak jest to w mieście. W mieście możemy iść na jakieś zajęcia i mamy tego tyle potąd. Jest tego tak dużo do wyboru na zajęcia taneczne, na zajęcia językowe, na jakiekolwiek inne. No w małych miasteczkach jest tego o wiele mniej. Trzeba dojechać zwykle gdzieś, nie jest to już takie proste, takie oczywiste. Mimo tego wszystkiego bardziej podoba mi się taki spokojny styl życia. Bardziej podoba mi się to, że ludzie się nie spieszą, że nie potrzebują spędzać swojego wolnego czasu stojąc w korku na przykład. Bardziej podoba mi się to, że są właśnie takie miejsca na spacer i że chodząc tutaj mogę spokojnie słyszeć swój podcast i mogę nawet nagrywać filmik bez obawy o to, że ktoś mnie tu spotka. Musicie wiedzieć, że nie jest to dla mnie łatwe nagrywać rzeczy, gdzie są ludzie. Absolutnie, zupełnie szczerze podziwiam wszystkich, którzy nagrywają coś i w tłumie czy wśród innych ludzi. Jest to dla mnie bardzo duże wyzwanie zawsze. Muszę się zawsze przełamać przed tym, więc bardzo się cieszę, że tutaj mogę robić to w spokoju i nie stresować się tym, że ktoś mnie będzie oceniał. Wiem, wyglądam na śmiałą osobę, ale w rzeczywistości chyba wszyscy jesteśmy trochę nieśmiali, kiedy przychodzi do nagrywania samego siebie rozmawiającego przed kamerą na ulicy. Zauważyłam też, że ludzie łatwiej czerpią przyjemności z prostszych aktywności, z prostszych rzeczy. Cieszą się łatwiej tutaj z mniejszych rzeczy, że nie muszą wychodzić nigdzie, że mogą po prostu posiedzieć na tarasie, w ogrodzie, mogą po prostu pójść na spacer i że to jest dla nich coś przyjemnego. W inny sposób spędzają wolny czas. I inne aktywności są uważane za takie przyjemne, można tak powiedzieć. Zabawne jest też jednak to, jak bardzo wszystko zmienia się z tej perspektywy, z której patrzymy. To znaczy, kiedy mieszkamy w mieście, to chcielibyśmy mieszkać na wsi czy w małym miasteczku, bo widzimy te wszystkie negatywne aspekty, negatywne strony miasta. Natomiast kiedy już jesteśmy w małym miasteczku, kiedy już jesteśmy na wsi, to zaczyna nam brakować miasta. No i oczywiście to, co dla mnie jest bardzo zabawne, bo teoretycznie jestem osobą, która wychowała się w mieście i która mieszkała w mieście całe życie, ale teraz mieszkając w małym miasteczku, a mieszkam niedaleko dużego miasta, dużej metropolii, to jest to dla mnie takie wielkie wydarzenie, kiedy jadę do miasta. I bardzo mnie to śmieszy, bo zawsze obserwowałam to, kiedy widziałam ludzi, którzy nie byli z Warszawy, ale z innych małych miast i którzy jechali do innych dużych miast, niekoniecznie do Warszawy, ale do dużych miast i wydawało im się to coś wielkiego, takie przeżycie. Dla mnie, słuchajcie, teraz jest dokładnie tak samo, kiedy jest niedziela albo jakiś wolny dzień i jadę do miasta, to jest to takie wielkie wydarzenie, no i oczywiście trzeba się ładnie ubrać, prawda, i tak dalej. To się wydaje teraz taką wyprawą, taką wycieczką. Chociaż szczerze mówiąc, kiedy mieszkałam w Warszawie i tak jak mówię, nie mieszkałam blisko centrum, to każdy dojazd do centrum był dla mnie
wydarzeniem, był dla mnie czymś wielkim. Tak, a propos polskiego, stricte polskiego, to pamiętajcie, żeby nie mówić podróż do centrum, bo bardzo rzadko tak chyba, nie wiem, ja tak nie mówię, przynajmniej po polsku. Zwykle mówimy dojazd gdzieś, dojazd do pracy, z domu do pracy, dojazd do centrum, a czasownik to dojechać albo dojeżdżać w wersji niedokonanej. Codziennie dojeżdżam do pracy rowerem. Nie mówimy podróżuję. To chyba byłoby wszystko, co chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć w tym filmiku. Może nie była to wypowiedź bardzo zorganizowana, ale chciałabym, żeby była jak najbardziej naturalna, więc mówiłam po prostu to, co przychodzi mi do głowy. Dajcie mi koniecznie znać, czy mieszkacie w mieście, czy w małym miasteczku, czy na wsi i czy lubicie to miejsce, w którym mieszkacie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. A przy okazji nie zapomnijcie o tym, że moi patroni do tych filmików, do moich podcastów także dostają dodatkowe materiały, więc koniecznie zajrzyjcie na Patreona, bo teraz możecie wypróbować go przez 7 dni za darmo. A przy okazji bardzo dziękuję moim patronom za to, że wspierają ten projekt, bo bez tego nie mógłby istnieć i nie mógłby się rozwijać dalej, a oni mnie bardzo motywują. Więc bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych podcastach, w kolejnych filmikach. Dajcie mi znać, co myślicie. Pa, pa!